Cześć załoga, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Poradnik Mechaniora. Słuchajcie, jak zdążyliście zauważyć, za mną stoi Seat Exeo, czeka już na naprawę. Jest to 2-litrowe TDI 143-144 konne z 2009 roku. A co będziemy dzisiaj robić w tym aucie? Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie robić konwersję. Konwersję z koła dwumasowego na koło jednomasowe. Co to oznacza? A oznacza to, że będziemy sobie wywalać koło dwumasowe, które było zmienione tutaj w tym aucie chyba z 2 lata temu, czy 1,5 roku temu, jakieś ponad 100 000 kilometrów temu. Był zakładany cały nowy zestaw luka, koło dwumasowe plus sprzęgło. Koło dwumasowe już się zaczęło odzywać, znaczy już dosyć głośno grzechocze. Co Wam zaraz pokażę. A będziemy zakładali sobie zestaw sztywnego koła z kompletem sprzęgła z firmy Valeo. Ja się w zasadzie tylko spotkałem chyba że Valeo to chyba tylko i wyłącznie robi właśnie te konwersje i nie pamiętam, żebym jakiejśkolwiek innej firmy zakładał właśnie te zestawy do konwersji, a kilka ich zrobiłem. Kilka lat temu robiłem ostatnią taką konwersję. Jakiś dłuższy czas już nie miałem takiej okazji i akurat przyszła okazja na to dzisiaj, więc chciałem Wam to pokazać. Słuchajcie, więc tak, pokażę Wam najpierw, jak wygląda ten zestaw. Zestawik wygląda tak. Mamy docisk. Tarcza sprzęgłowa, zobaczcie, tarcza sprzęgłowa jest tutaj w tym momencie, z racji tego oczywiście, że koło jest sztywne, no to siły skrętne, całe siły skrętne tutaj będą po prostu opierały się będą niwelowane na tarczy sprzęgła, dlatego zobaczcie, ona jest bardzo solidnie wykonana, są bardzo duże, grube sprężyny, które będą znosić te wszystkie, słuchajcie, siły skrętne. No tutaj od razu trzeba zaznaczyć i wspomnieć, jaka była idea ogólnie wprowadzenia kół dwumasowych w autach, w pojazdach. Słuchajcie, nie była to tylko kwestia finansowa, żeby w aftermarkecie, czyli po zamienniku, czy po prostu po autach, w których się zużyją oryginalne, które wyjechały z fabryki, koła dwumasowe, aby zarobić. Ale słuchajcie, głównie chodziło o to konstruktorom, żeby te koła dwumasowe miały spełniać zadanie takiego tłumika, jakby niwelatora drgań silnika wału korbowego. Chodziło o to, żeby po prostu tak jakby odprężyć, odciążyć wał korbowy, ponieważ w dieslach, w turbodieslach te siły skrętne, te przeciążenia są bardzo duże i słuchajcie, bardzo duże siły działają właśnie skrętne, przeciążeniowe na wały korbowe i wały korbowe po prostu gdzieś tam w pierwszych fazach produkcji gdzieś tam po prostu potrafiły pękać, no i po to były właśnie wprowadzone koła dwumasowe, bo one niwelowały te drgania wału korbowego, jakby absorbowały. No ale oczywiście koła dwumasowe są tak skonstruowane, że niestety się zużywają i po prostu co jakiś czas trzeba je wymieniać. No niestety nie jest to tania część, nigdy nie była. Kiedyś były dużo droższe, teraz troszeczkę to z biegiem czasu potaniało, chociaż teraz ze wzrostem cen, no to znowu gdzieś tam trochę to poszło do góry. Ale nie o tym mowa. Słuchajcie, więc tak, pokażę Wam teraz, w czym tutaj tkwi problem. Odpalimy sobie auto. Słuchajcie, odpalimy sobie auto i zobaczycie, jak ten silnik się zachowuje. Słyszycie to stukanie? Takie hałasowanie? To jest właśnie koło dwumasowe. Zobaczcie teraz, posłuchajcie, co się teraz będzie działo, jak nacisnę sprzęgło. Widzicie? Cisza. Dlaczego tak się dzieje, że po wciśnięciu sprzęgła jest cisza? A to dlatego, że
koło dwumasowe, strona wtórna po prostu sobie już drga, lata i po prostu hałasuje. No metal o metal. I teraz tak, jeżeli wciskamy sprzęgło, łożysko oporowe dociska nam cały jakby zestaw sprzęgła poprzez docisk i w tym momencie te drgania jakby są wyeliminowane, czyli po prostu jakby to koło się jakby stabilizuje. Puszczamy, robi się luz i to koło znowu zaczyna po prostu drgać. I tak to wygląda. Jak jeszcze objawia się uszkodzone koło dwumasowe? No na przykład przy przyspieszaniu, nawet szczególnie z małej prędkości, gdy pojawiają nam się wibracje, powiedzmy na budzie, gasimy sobie auto, gdy pojawiają nam się wibracje na budzie, to może się objawiać w pewnym zakresie na przykład obrotów przy pewnej prędkości, no to wtedy też może być to winą koła dwumasowego, ale nie musi, bo mogą też być inne przyczyny takie zachowania, ale często właśnie też takie są właśnie objawy i skutki uszkodzonego koła dwumasowego. No i tak to wygląda. No to co, słuchajcie, bierzemy się za robotę, ja podnoszę auto, podjedziemy sobie troszeczkę do przodu. Dobra, zobaczymy czy w ogóle nam się uda ogarnąć to sprzęgło. Wprawdzie robiłem już kilka tutaj jakichś sprzęgieł tutaj na płaskim, bez kanału, bez podnośnika. Nawet jak widzieliście w złomku, tak jak mówiłem, już silnik wymienialiśmy. No tu mamy skrzynię wzdłużną, więc trzeba troszeczkę głębiej się wśliznąć pod auto. No zobaczymy, mam nadzieję, że ogarniemy. Dobra, słuchajcie, dosyć tego gadania. Bierzemy się za robotę.
Dobra, udało się wytargać tego kabana. Jest wyciągnięty. Także chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda od spodu. No dobra, więc tak, słuchajcie, no ogólnie całość wygląda tak dosyć świeżo. Także widać, że stosunkowo niedawno to było wymieniane. Aczkolwiek no tu już sprężynki troszeczkę są wyciągnięte, jak widać. Troszeczkę są wyciągnięte sprężynki. Tutaj ogólnie jakiś patent jest, nie wiem czemu, czy to się połamało. Tutaj słuchajcie, jak jest jak to nazwać, ten dystans aluminiowy między silnikiem a skrzynią biegów. Nie wiem czemu to połamane. I druga sprawa, widzę, że chłopaki się trochę, znaczy tak, tego nie będzie widać na filmie, a tutaj chłopaki się troszeczkę, widzę, chyba przy poprzedniej robocie trochę tutaj szarpali z tym sprzęgłem, bo tam widzę, że troszeczkę chyba ta blacha jest pogięta. Ogólnie, słuchajcie, tu się leje olej, ale raczej chyba nie leje się spod uszczelniacza tutaj pod kołem zamachowym, tylko widzę, że zasuwa spod, już tak dosyć syto się leje spod pompy wakum. Także trzeba będzie to zakomunikować i na pewno trzeba będzie tą ustereczkę usunąć, bo tu się po prostu leje się olej. Skrzynia jest zalana i jest syf. Dobra, to sobie zaraz pomocuję, żeby nam to nie przeszkadzało. No dobra, to co, słuchajcie, odkręcimy sobie sprzęgiełko. Zobaczymy sobie, jak wygląda ten dwumasik. Z ciekawości. Chociaż i tak go wymieniamy. No, oczywiście tutaj sobie umyjemy wszystko z tego oleju, żeby to wszystko było czyściutkie. I skontrolujemy sobie oczywiście uszczelniacz, ale uszczelniacz raczej tutaj pod kołem zamachowym powinien być w porządku. A tutaj zobaczcie, aż wiszą tutaj na rurce, słuchajcie, krople oleju, także no, leje się spod waku pompy. Dobra. I tutaj jeszcze musimy sobie skrzynkę umyć, bo zobaczcie, teraz tutaj nam zacieka do skrzynki. Widzę, łapa też była wymieniana chyba przy ostatniej robocie. A u nas i tak idzie. Znaczy łapa zostaje, a montujemy wszystko nowe. Dobra. To odkręcamy sprzęgło. No, ale wcześniej muszę sobie jeszcze leżankę naprawić. O, zobaczcie. Kółeczko mi odleciało. Tak jak, słuchajcie, o, tutaj. Tak jak na filmie z Jettą, jak robiłem wydech, tak samo ta leżanka mi tam zaczęła skakać. To akurat wtedy też mi kółeczko jedno odleciało. Dobra.
zobaczcie. Masakra. Jak to ma nie tłuc, co? No. Dobra. Odkręcamy. Chodźcie, zobaczcie. Zobaczcie, nie dość, że tutaj... A zresztą coś tu się rozsypało. Nie, coś się rozsypało. Co tam jest? Coś tam, jakiś syf tam w środku jest. Nie wiem, co to jest, ale coś się chyba rozsypało. Także zobaczcie tutaj w ogóle na oś. Raz, że jest osiowy, dosyć spory luz. Tutaj to już nie mówię. No zobaczcie, jak to chodzi. No, rozpieprzona dwumasa. No i ona wcale nie ma jakiegoś dużego nalotu. Także nie wiem, czy to akurat była wadliwa partia, czy jeszcze coś innego. Ciężko powiedzieć. Dobra, odkręcimy sobie kółko. Dwumasowe. Tak bokiem, bo się strasznie sypie z tego koła ten pył po tarczy sprzęgłowej. Coś tam się rozsypuje w środku. Hopsa. Nie, uszczelniacz jest suchutki. Tutaj spod uszczelniacza nie cieknie. Tu widzę, że miska olejowa była doszczelniana. Jeszcze jakieś tutaj falbany z silikonu wystają. To fabryczne raczej nie jest. Też coś już tu chyba było zaglądane. Tak mi się wydaje. Zobaczcie. Troszkę pogięta ta tutaj blaszka. Będziemy sobie musieli też ją zdjąć. I troszeczkę ją tutaj podprostować. No i tak jak mówiłem, tutaj zacieka z góry, leci tutaj, także uszczelniacz jest spoko, nie będziemy go nawet ruszać. A tutaj słuchajcie, jeszcze taka ciekawostka dla Was. Zobaczcie, tutaj mamy czujnik położenia wału w tym miejscu, a tutaj na tym tutaj czopie wału mamy koronkę z impulsatorem, z którego sobie czujniczek sczytuje tutaj sygnał. No, także słuchajcie, tutaj na przyszłość ogólnie bardzo ważne jest ustawienie tego kółka. Są specjalne takie jakby, jak to nazwać, matryce powiedzmy, które ustalają położenie koła. Jeżeli byśmy powiedzmy sobie wymienili uszczelniacz, no to i źle po prostu założyli tą koronkę, no to w tym momencie auto nam nie będzie odpalało, albo będą się działy bardzo dziwne rzeczy. Dobra, to sobie oczywiście jeszcze wydmuchamy, bo tu wszystko w pyle jest. Wydmuchamy sobie tutaj ten cały pył, tu wszystko sobie umyjemy. No i co? I będziemy sobie montować powoli nasz nowy
zastępczy kit nowego sprzęgła z kołem sztywnym. Dobra, zobaczcie jedną rzecz. Czyściłem te blachy, czy tę blachę pod kołem zamachowym. I tutaj ten dystans między skrzynią biegów znaczy między dzwonem skrzyni a blokiem silnika. Zobaczcie, dotknąłem szmatką, przetarłem i po prostu pękło tutaj na połączeniu. Tu ogólnie coś się działo wcześniej, bo tu brakuje kawałka tutaj tego aluminium. To powinno być ogólnie połączone. Także coś tutaj przy poprzedniej naprawie coś tu było nie halo. Tu tak samo, jak już pokazałem, brakuje tego elementu. No nic, zobaczę. Jak zamontuję skrzynię biegów, no chyba nic z tym nie będę robił, bo chyba nic za bardzo nie zdziałamy, także sobie po prostu wsunę to między skrzynię a silnik, no i śruby już to dociągną, nie będziemy nic kombinować. Takie widzicie historie. Dobra, ja tu też troszeczkę ogarnę ten majdan, ten cały syf. Jeszcze skrzynię musimy sobie umyć w środku. To sobie od razu spsikamy chemią, niech się odmoczy. No dobra. A ja tu sobie to ogarnę, żeby troszeczkę było przejrzyściej, bo się trochę nasypało tutaj syfu z tego sprzęgła starego. No i dobra, słuchajcie, tak wygląda zmontowane już kompletne sprzęgiełko ze sztywnym kołem zamachowym. Konwersja z dwumasowego na koło jednomasowe. Tak to wygląda.
No dobra, słuchajcie, tam sobie domyję jeszcze tylko skrzynię biegów no i powoli będziemy sobie wrzucać skrzynkę. Cześć siemaneczko. Witam Was w kolejnym dniu pracy, w kolejnym dniu działania przy Seacie Exeo. Słuchajcie, to co skończyliście teraz oglądać w przyspieszonym tempie, to na koniec już mi padła bateria. Powiem Wam, już nie miałem siły nawet ani chęci wymieniać tej baterii, bo byłem tak wycieńczony, byłem tak zmasakrowany tym wrzucaniem skrzyni biegów, że po prostu szkoda gadać. To co Wy widzieliście, to dosłownie mały ułamek tego, ile się jeszcze namęczyłem z tą skrzynią biegów, żeby ją obsadzić. Dramat. No skrzynia ciężka, słuchajcie, ciężka w manewrowaniu, jeszcze na płasko, na leżąco, na leżance, jeszcze leżanka zaczęła mi się rozsypywać, kółka zaczęły odpadać. No, ale walczyłem tak długo, słuchajcie, skończyłem chyba grubo jakoś po 12 w nocy. Zależało mi tylko na tym, żeby obsadzić skrzynię biegów. Żeby po prostu jak przyjdę sobie dzisiaj rano do pracy, żeby już sobie spokojnie skręcać wszystko do kupy, a nie siłować się ze skrzynią biegów. Także udało się po wielkich udało się ją obsadzić.
przeszkadzały mi przewody elektryczne, czyli ogólnie instalacja i węże wodne, bo wchodziły między dzwon skrzyni biegów a silnik. No i między innymi też przez to nie mogłem sobie poradzić z wrzuceniem skrzyni. No już tam mówię, raz, że na leżance niewygodnie, dwa, że ta skrzynia jest ciężka i po prostu ją gdzieś przekoszało. Ciężko, bardzo ciężko samemu było po prostu ją wstrzelić. Ale jakoś się udało po wielkich trudach. Tak. Czyli tak, mam sprzęgło wrzucone, skrzynia wrzucona. Ja zawsze, słuchajcie sobie tak, po wrzuceniu skrzyni biegów, jeżeli robię sprzęgło, zawsze sobie skrzynię załapuję na 2-3 śruby, tak żeby była fest spięta z silnikiem. I w następnym kroku wrzucam sobie wysprzęglik. Po to, żeby sobie sprawdzić, zanim już sobie wszystko naokoło poskręcam, żeby sprawdzić, czy sprzęgło, już pod pedałem czuję, czy sprzęgło w miarę fajnie chodzi, czy nie jest szmata i czy fajnie sobie pracuje. Bo najgorsze co może być, to jak sobie skręcimy wszystko na gotowo, łącznie z postawieniem auta na koła, wsiadamy do auta, wciskamy sprzęgło, a się okazuje, że coś jest nie tak. Tutaj jeżeli załapiemy skrzynię sobie powiedzmy na 2-3 śruby, no to mamy w tym momencie, nie ma już jakoś mega dużo pracy, żeby ewentualnie zrobić jakieś poprawki, prawda? Także no, taka moja propozycja dla Was, taka podpowiedź, że jak sobie robicie coś takiego, to sobie wrzućcie skrzynię, po wrzuceniu skrzyni biegów, złapcie sobie ją na 2-3 śruby, od razu sobie wrzućcie wysprzęglik. W zależności to wiadomo od auta, w niektórych autach są centralne wysprzęgliki w skrzyniach biegów, które trzeba odpowietrzyć, ale ja zawsze sobie robię tak, że po prostu właśnie to podpinam. Jeżeli trzeba odpowietrzyć, to odpowietrzam wysprzęglik i sprawdzam, jakie jest sprzęgło, jak pracuje. To już mówię, to już czuć pod nogą. No, a ja sobie, słuchajcie, zacznę dzisiaj od ogarnięcia tego burdelu, bo już wczoraj po prostu już nie miałem siły ani ochoty, po prostu byłem tak wycieńczony, jakbyście mnie zobaczyli, to po prostu wyglądałem jak murzyn, który wyszedł dopiero co z kopalni. No tu jeszcze kółeczko muszę naprawić jeszcze w leżance, bo mi się rozpierdzieliło, już ta leżanka też mnie już do szału doprowadzała. Powiem Wam, leciały tutaj takie łacińskie zaklęcia. To co widzieliście przy okazji roboty Jetty i wydechu, to był pikuś. Tutaj to po prostu by Wam uszy po prostu tak napuchły, że aż wstyd. No, także tutaj sobie ładnie to wszystko posprzątamy. Zaczniemy od tego, żeby sobie to wszystko uporządkować. I sobie będę skręcał skrzynię biegów. Tu jeszcze, jak Wam pokazywałem, ten aluminiowy, ktoś tu w ogóle przy ostatniej robocie troszeczkę tutaj, że tak powiem, nabroił, bo tak, to akurat mi pękła ta część, ale tutaj ogólnie już była część pęknięta, to się trzymało tylko tutaj na tym małym skrawku. I też jeden element od tej strony łączący po obwodzie też był pęknięty, także to zamiast nie było, powiedzmy, ten cały dystans nie był jakby w całości pełnowodzie, tylko po prostu gdzieś taki kawałek mniej więcej jego brakowało. Nie wiem gdzie ten kawałek jest, pewnie gdzieś poszedł w śmieci u poprzednich mechaniorów. No, ale ten kawałek muszę sobie tam wcisnąć, zamontować, żeby po prostu, no tu oczywiście przejdą śruby, więc tutaj to nam nie wypadnie, to będzie pełniło swoją funkcję tak jak ma pełnić, jak najbardziej, no ale z tym już tutaj nic nie zrobimy. Dobra, to co? Bierzemy się za robotę.
No dobra, słuchajcie, wstępnie mamy skrzynię załapaną. Jakieś 3 śruby. Wysprzęglik jest wrzucony. Wysprzęglik tutaj, o, zobaczcie. O tutaj. Wysprzęglik jest wrzucony. Także idziemy sobie zerknąć, jak wygląda sprzęgiełko. W sensie pedał sprzęgła. No, spoko. Spoko, fajnie. Ładnie sprężynuje. Odbija, nie czuć żadnego luzu. Także wygląda na to, że będzie gicio. Dobra, słuchajcie, przyjechały złącza do wydechu. 3 lecą sobie na półeczkę. 3 lecą sobie na półeczkę. Oj, kurde. Sobie je wrzucimy. O, będą na zapas. A jedno wskakuje do Seacika. Zobaczymy, czy pasuje. Powinno pasować, bo to rura 55. Pasuje. Co ma nie pasować? Dobra, wiecie co? Tylko tak. Nie ma uszczelki na miejscu, bo ja też trochę dałem. Znaczy dałem. No nie dałem ciała, bo w sumie
Zobaczcie, co tu ma się zepsuć. Damy pasty z Bossala i będzie hula. Tu nie potrzeba nowej uszczelki. To wygląda jak nowa. Nie będziemy tutaj robić bezsensownych kosztów. Paścioszka. Tylko jeszcze śrubeczki nam są potrzebne. Śrubeczki, 8. Kurde, nie gadaj, że tylko jedna śruba mi została. Ale kurde, ale kupowałem śruby przecież. Kupowałem 8 na 100%. Podkładki na pewno, nakrętki. 3 sztuczki. Kurde. Nie no, na pewno kupowałem śruby. A, dobra. Są. Mówiłem, że kupowałem. Dobra, mamy nakręcić te śrubeczki. Dobra, fajnie. Dobra, to co? Skręcamy chyba wydeszek, czy jeszcze... Tak, wydech najpierw skręcimy, bo tutaj jeszcze będziemy mieli do wrzucenia między innymi te osłony tutaj wewnętrznych przegubów, ale tutaj dopiero jak skręcimy wydech, dopiero sobie to wrzucimy. Aha, ale najpierw oczywiście leci osłona termiczna, bo później może być troszeczkę ciężej z wydechem. Jak widzicie, zawsze tutaj się przy mocowaniach utlenia pyk, pyk. Kurde, miałem też gdzieś takie blaszki okrągłe, takie kółeczka. Dobra, zaraz ich poszukam. Dobra, bierzemy się za robotę.
Dobra, słuchajcie, mamy finish. Fura poskładana. Zobaczcie, wszystko na swoim miejscu. Słonki już poskładane na gotowo. Słuchajcie, mi jeszcze zostało tylko wymienić klocki hamulcowe z przodu. To już Wam oszczędzę tego, także sobie tylko jeszcze szybciutko zmienię klocki i pojedziemy na testy. Zobaczymy, jak to nowe sprzęgło z tym sztywnym kołem w tym aucie będzie się spisywać. No dobra, słuchajcie, to się biorę za klocki i zaraz wracamy do jazdy próbnej. Dobra, słuchajcie, no cóż, wymienione, fura już się tutaj grzeje chwilę, jedziemy sobie zrobić jazdę testową. Tak na razie sprzęgło chodzi bardzo ładnie, że zobaczymy, jak będzie się spisywało podczas jazdy. Światełka mamy. Ciśniemy. Myślę, gdzie tu pojechać, żeby go sprawdzić w pełnym zakresie, niż przy większej prędkości. Nabrykniemy się może tam na główną. Kawałek będziemy się musieli przejechać, ale przynajmniej porządnie sobie przetestujemy auto. Słuchajcie, tarcze. Tutaj też już są ogryski. No to się trochę klocek potrzebuje chwilę, żeby się ułożył tych tarcz. Ja tarczę bym wymienił, ale zlecenie było tylko i wyłącznie na klocki. Tarcz mieliśmy nie ruszać, więc tarcze zostały stare. Ale bić nie biją nic. Rand tylko trochę tam zeszlifowałem, bo było dosyć sporo randu z syfu. Że całkiem spoko, ale mówię, robiłem już kilka takich konwersji, nigdy z tym nie było problemu. No powiem na przykład te 2-litrowe TDI-ki na Common Railu fajnie jadą, 140 koni, fajnie to się odpycha. Jakiś maruder przed nami. Zaraz tutaj złoić. No, także powiem Wam, jak na razie tutaj fajnie wszystko. Sprzęgło jest fajne, bo nie jest jakieś szmaciane. Czuć, że tutaj ono od początku fajnie się zachowuje. Bo to jest skrzynia 6. Dobra, 4, 5, 6, fajnie. Trójka też mi teraz tak weszła z lekkim ale. Nie wiem, jak ta skrzynia wcześniej pracowała, bo tak wcześniej tym autem nie jeździłem. Jedyne co to tylko tyle, co sprzed warsztatu na warsztat wjechałem i to tylko tyle. Na jedynce, no jedynkę i wsteczny tylko przetestowałem. Ale wiecie co, zaraz sobie zrobimy test jeszcze raz. I zaraz zobaczymy jeszcze raz, jak ta trójeczka nam wejdzie. Dobra, spróbujemy sobie teraz troszeczkę zwolnić i z 2 sobie za chwilę pociśniemy troszeczkę mocniej, tak żeby zaraz sobie wrzucić 3 i zobaczymy, jak teraz się zachowa skrzynia.
Właśnie jeszcze sprawdzę jedną rzecz, bo czasami dywaniki potrafią tak podleźć pod pedał, że nie można pedała zdeptać w pełnym zakresie. Dobra, to tak. Zwolnimy sobie. Dwójeczka. Tak ruszymy sobie z jajem. Nie no, tak normalnie weszło. Jeszcze raz spróbujemy. Hamulce już się wstępnie dotarły, bo na początku były szmaciane. Dobra. Nie no, normalnie weszło. Normalnie, nie wiem, może czasami muszę się podpytać Darka, klienta, jak ta skrzynia wcześniej pracowała, czy z tą trójką były jakieś zastrzeżenia. A tak, ogólnie spoko, fajnie się prowadzi to autko. No, całkiem ciekawie. To wam nie jeździłem wcześniej tym Seatem Exeo. No, całkiem sympatycznie z tym językiem dwulitrowym. 140 koni. Niektórzy się żalą na ten silnik. Czasami budzi mieszane uczucia. Dobra, tutaj sobie zawiniemy. Zawiniemy sobie tutaj. Wcisnąłem się na panu przed nosem. Chyba się nie pogniewał. Dobra, zrobimy sobie zaraz jeszcze raz testa. No i dobra, wrzucimy sobie dwójeczkę i tak. Kurde, musiałem kamerę w zęby wziąć. No nie, wszystko w porządku. Może czasami gdzieś tam ma jakieś takie delikatne ale. Czuć, że ogólnie wszystkie biegi wchodzą idealnie, tak fajnie, soczyście. Ale ta trójeczka tak delikatnie, czasami z takim jakby delikatnym, ale mi się wydaje, że tutaj w tym momencie to będzie tylko i wyłącznie wina skrzyni biegów, niczego innego. No, także myślę, że na tym chyba sobie zakończymy filmik. Także tak jak widzicie, konwersja przebiegła pomyślnie, naprawa przebiegła pomyślnie. Słuchajcie, zdaję sobie sprawę z tego i czekam, słuchajcie, bo czekam na komentarze, bo przypuszczam, domyślam się, że będzie też grono ludzi, którzy będą się negatywnie wypowiadać na temat takiego swapa, że tak powiem. Ale mówię, ja już kilka takich konwersji przeprowadziłem i do tej pory wszystkie jeżdżą. Jedna moja taka ostatnia, najdłuższa, no to jeździ już na pewno z 10 lat, to już lekko. I słuchajcie, no już to niedawno dawała radę z tego co wiem. Nie wiem, czy tam klient już sprzedał to auto, czy nie. No. Także mi się wydaje, że jakaś taka alternatywa, jeżeli słuchajcie, no wiadomo, to też jest wydatek. To też jest wydatek, bo taka konwersja jednak, słuchajcie, też kosztuje. Ale słuchajcie, cały taki zestaw potrafi kosztować mniej lub przybliżona cena do samej gołej dwumasy na przykład, nie? Więc mi się wydaje, że wiemy, że ta dwumasa na pewno nam się za jakiś czas rozsypie. No to nam się nie rozsypie, no jedynie co to zużyje nam się sprzęgło, tarcza. Zużyje nam się tarcza. A tutaj mamy po prostu spokój już tak naprawdę do końca żywota auta z dwumasami. I ewentualnie, jeżeli przyjdzie do czego, no to sobie tylko wymieniamy samo sprzęgło, prawda? Czyli tarcza, docisk, łożysko. No, także to by było na tyle. Ja wracam na bazę. Słuchajcie, jest godzina, która w ogóle jest godzina. Jest godzina 5:45, 17:30. Dobra, dzwonimy do Darka, żeby sobie przyjechał odebrać auto. A ja co? Ja zapraszam Was na kolejne odcinki z cyklu Poradnik Mechaniora. Trzymajcie się, cześć!